Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dziś została otwarta północna obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 od węzła Modlnica do węzła Kraków-Mistrzejowice oraz droga ekspresowa S7 od węzła Widoma do wspomnianego węzła Kraków-Mistrzejowice. Otwarcie tych dwóch fragmentów oznacza, że Kraków uzyskał od dziś nieprzerwane połączenie drogą ekspresową z Kielcami i Warszawą. Nowa otwarta trasa S52 posiada na całej długości dwie jezdnie po 3 pasy ruchu w każdą stronę plus pas awaryjny, a jej długość to 12,5 km. Powstały na niej m.in. dwa tunele o długości 496 i 653 metrów. Natomiast nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma długość około 12 km, a trasa posiada dwie jezdnie po 2 pasy ruchu plus pas awaryjny oraz rezerwę pod trzeci pas. Oba odcinki realizowane były przez konsorcjum firm Gulermak oraz Mosty Łódź, a prace trwały w latach 2021-2024. Przy okazji bardzo polecam oglądać kanał na YouTubie Kraków z nieba, z którego pochodzą właśnie nagrania. Link do kanału w prawym górnym rogu. Otwierana droga ekspresowa S7 rozpoczyna się na węźle Widoma na połączeniu S7 z drogą wojewódzką 772, która prowadzi w stronę Słomnik i wsi Zerwana. Drugi węzeł na trasie to Łuczyce, pozwalający zjechać na lokalną drogę do wsi Łuczyce oraz Sieborowice. Przez najbliższe miesiące węzeł ten pozostanie jednak zamknięty. Trzeci węzeł to Raciborowice. Na razie będzie on otwarty częściowo. Możliwy będzie zjazd od Warszawy oraz wjazd w kierunku Warszawy, natomiast zamknięte będą łącznice do i z Krakowa od strony południowej. Dopóki nie zostanie skończony węzeł Kraków-Mistrzejowice wraz z trasą S7 prowadzącą po wschodniej stronie miasta, to obecna droga skończy się na węźle Kraków-Mistrzejowice, gdzie po łącznicy bezpośredniej wjedziemy na trasę S52, czyli północną obwodnicę Krakowa. Przez najbliższe miesiące ruch w obie strony będzie odbywał się właśnie po tej łącznicy, która docelowo będzie prowadziła z Warszawy w stronę północnego Krakowa i Katowic. Łącznica ma szerokość 2 pasów i jest wykonana w łuku, więc obecnie wyznaczony został jeden pas w kierunku Krakowa oraz jeden w kierunku Warszawy. Zatem to zwężenie będzie niestety powodowało bardzo duże korki. Jednak jak dotąd na DK7 od strony Warszawy również dostępny był tylko jeden pas w każdą stronę, ale dodatkowo ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Teraz dostępny będzie jeden bezkolizyjny pas na węźle, a dodatkowo stara DK7 również pozostanie cały czas w użytku. Pierwszy węzeł na S52 to Batowice, gdzie nowa trasa krzyżuje się z drogą lokalną. Dopóki funkcjonować będzie zwężenie na węźle Mistrzejowice, to zapewne wielu kierowców będzie omijało korek, skracając sobie trasę z węzła Raciborowice do węzła Batowice oraz odwrotnie po lokalnej drodze. Mam ogromne obawy o ten fragment. Uważam, że będzie to ciężki okres dla osób, które mieszkają wzdłuż tej trasy oraz w ogóle w tych miejscowościach. Również miasto obawia się korków na osiedlu Piastów po południowej stronie węzła, gdzie wjazd do miasta jest po drodze jednojezdniowej. Jeżeli sytuacja okaże się bardzo zła, to niewątpliwie jedną z opcji może być tymczasowe zamknięcie niektórych łącznic na węźle Batowice do czasu otwarcia całkowicie węzła Mistrzejowice wraz ze wschodnią obwodnicą Krakowa. Jednak oczywiście jest to rozwiązanie, które ma zarówno zalety, jak i wady, więc trzeba poczekać, jak naprawdę ruch będzie się rozkładał.
Kolejny węzeł to Węgrzce, gdzie można zjechać na Aleję 29 listopada, stanowiącą główny wjazd do centrum Krakowa od północy. W zeszłym roku jej fragment prowadzący do węzła został rozbudowany do 2 pasów w każdą stronę. Następny węzeł to Zielonki, gdzie S52 łączy się z otwartym w zeszłym roku zupełnie nowym dwujezdniowym wlotem do miasta, czyli trasą wolbromską. Za około rok możemy spodziewać się rozpoczęcia budowy jej przedłużenia na północ jako jednojezdniowej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Nowy odcinek S52 kończy się na węźle Modlnica. W ramach inwestycji dobudowane zostały dodatkowe łącznice i powstał pełny węzeł typu Koniczyna. Oznacza to niestety, że na jezdni południowej odbywać się teraz będzie przeplatanie 2 bardzo obciążonych relacji, czyli z S52 od strony Balic na DK94 w stronę Olkusza oraz z DK94 od Olkusza na S52 w stronę Mistrzejowic. Te 2 potoki ruchu mają tylko około 250 metrów na przeplatanie się. Zaznaczyć tu trzeba, że odbywa się to na głównej jezdni. Uważam, że to miejsce może okazać się najbardziej niebezpiecznym punktem nowo otwartej obwodnicy. Konieczna jest tu jeszcze próba znalezienia innych rozwiązań w ramach planowanego poszerzenia S52 do 3 pasów ruchu. Skoro na tym węźle jest za mało miejsca na budowę pełnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, to koniecznie należałoby podczas docelowej przebudowy przynajmniej wykonać jej namiastkę, oddzielając pasy tranzytowe od pasów zbiorczo-rozprowadzających za pomocą separatorów albo barier, tak aby pasy były od siebie fizycznie oddzielone. Jeżeli żadnego tego typu rozwiązania nie uda się zaprojektować, to konieczna może być decyzja o realizacji jednej łącznicy, np. z zachodu na północ, jako półbezpośredniej, aby nie pozostawiać tak niebezpiecznego rozwiązania z bardzo krótkim odcinkiem przeplatania, zlokalizowanym na głównej jezdni. Od węzła Modlnica do węzła Balice poruszamy się już istniejącym odcinkiem obwodnicy. Do węzła Modlniczka formalnie nie jest ona oznakowana jako droga ekspresowa, jednak są tutaj 2 oddzielne jezdnie o 2 pasach ruchu w każdą stronę, choć miejscami nawierzchnia wymaga pilnej naprawy. Za kilka lat planowana jest jej rozbudowa o 3 pas ruchu na całym odcinku. Bardziej szczegółowo opowiadałem o tym filmie o planowanym poszerzeniu obwodnicy Krakowa. Link znajdziecie w opisie filmu oraz w prawym górnym rogu. Z racji tego, że trasa S7 od węzła Mistrzejowice do Nowej Huty nie będzie otwarta, to dzisiejsze otwarcie trasy nie spowoduje raczej znacznego zmniejszenia ilości aut na obwodnicy w ciągu autostrady A4. Potok aut w relacji Katowice-Rzeszów dalej będzie musiał z niej korzystać. Z drugiej strony, otwarcie tak długiego fragmentu S52 spowoduje, że ci jadący z północnych części Krakowa w stronę Katowic i odwrotnie dostają nową bezkolizyjną trasę. Najbliższe tygodnie pokażą, jak w mieście oraz na dotychczasowych trasach rozłoży się ruch. Na drodze ekspresowej S7 na razie obowiązywać będzie prędkość do 80 km/h. Wynika to z faktu, że część prac nie została jeszcze zakończona. Docelowo będzie tutaj 120 km/h. Na zakręcie na węźle Kraków-Mistrzejowice łączącym S7 z S52 maksymalna dopuszczalna prędkość to 40 km/h. I radzę z taką prędkością się poruszać, bo jest tam dość wąsko oraz trasa jest w łuku. Natomiast na S52 dopuszczalna prędkość to 100 km/h, a w tunelach będzie obowiązywała prędkość do 80 km/h. Proszę patrzeć na znaki i przestrzegać przepisów. Należy wskazać, że znaki kierunku i miejscowości w ciągu północnej obwodnicy Krakowa mogą budzić uzasadnione wątpliwości kierowców. Podstawową przyczyną dyskusyjnych oznaczeń jest treść rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, czy raczej jego interpretacja oraz numeracja północnej obwodnicy Krakowa, czyli drogi ekspresowej S52, która zaczyna się w Cieszynie i przez Bielsko-Białą będzie prowadziła do Głogoczowa. Numer S52 nie ma właściwie nic wspólnego z północną obwodnicą Krakowa. W rezultacie kierowcy dojeżdżający do węzła Kraków-Mistrzejowice od strony północnej, czyli od Miechowa, Kielc i Warszawy, będą kierowani na S52 do Bielska-Białej. Tymczasem logicznym kierunkiem, który powinien być wskazany, są Katowice wraz z autostradą A4. To ważny kierunek funkcjonujący nie tylko na znakach drogowych w Krakowie, ale też w świadomości kierowców na południu Polski. Katowice co prawda zostały umieszczone na znakach, tyle że bez wskazania na A4. Więc kierowcy w ogóle nie są informowani o tym, że tędy dojadą do autostrady A4.
Z racji tego, że Kraków jest miastem najbardziej odwiedzanym w Polsce, a w dodatku drugim największym w kraju, to dla kierowcy, który jedzie tu pierwszy raz, istotną kwestią powinien być kierunek do centrum miasta. Wydaje się zasadne, by na znakach wskazać też kierunki na Kraków Północ do S52 i na Kraków Wschód do S7 oraz na lotnisko. Ponadto znaki powinny rzecz jasna kierować do autostrady A4 w stronę Katowic i Rzeszowa oraz w stronę Zakopanego. Natomiast Bielsko-Biała, widniejąca jako pierwsza na znakach, jest znacznie mniej istotnym kierunkiem niż Kraków Centrum i Katowice, ale przede wszystkim jest tu kierunkiem błędnym. Jeśli ktoś jadąc od strony Warszawy chce dojechać na DK52 z Głogoczowa do Bielska-Białej, to na węźle Mistrzewice powinien jechać prosto po S7 i A4 i dojechać do Zakopianki. Tymczasem znaki błędnie pokazują takiemu kierowcy, że powinien skręcić na S52 w prawo i niepotrzebnie objechać dookoła Kraków od zachodu, aby ostatecznie również wylądować właśnie na Zakopiance. Jest to aż o prawie 50% dłuższa trasa. Co więcej, dla wschodniej obwodnicy głównym kierunkiem jest Hyżne, czyli jeśli ktoś jedzie do Bielska-Białej, to znaki poprowadzą go na Zakopiankę dłuższą trasą, ale jeśli ktoś jedzie do Hyżnego, to znaki poprowadzą go na tą samą Zakopiankę krótszą trasą. Jest to absurd i Bielska-Białej na tym odcinku S52 nie powinno być w ogóle. Podsumowując, na węźle Mistrzewice kierunkami dla S52 dla kierowców nadjeżdżających od północy powinny być Kraków Północ, Kraków Centrum oraz lotnisko, bo to właśnie tam prowadzi S52. Katowice ze wskazaniem autostrady A4 oraz Trzebinia po DK79. Kierowcy wjeżdżający w przyszłości na S52 z S7 od Nowej Huty powinni ujrzeć poza kierunkiem Kraków Centrum analogiczne kierunki na zachód. Również kierowcy jadący po S52 z zachodu na wschód ujrzą niepełne bądź wprowadzające w błąd informacje na znakach. Po pierwsze, Warszawa została wskazana tylko z numerem S52, podczas gdy kierowcy powinni być na bieżąco na drogowskazach informowani o tym, że jadą do drogi S7. Drugim miastem widocznym pod Warszawą na znakach jest Sandomierz. O ile samo wskazanie tego miasta jest zasadne, to nieporozumieniem jest brak informacji o Rzeszowie. Droga S7 na wschodzie Krakowa będzie stanowiła łącznik północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 z autostradą A4 dla jadących na wschód Polski. Poza Rzeszowem znaki kierujące na S7 powinny zostać uzupełnione o Zakopane, istotny cel turystyczny dla kierowców z całej Polski, gdzie w sezonie turystycznym przybywa nawet 200 000 osób każdego dnia. Na innych drogowskazach na krakowskiej obwodnicy oprócz Hyżnego znajduje się również Zakopane i jest to oczywiście słuszne. Nie ma żadnego powodu, aby akurat tutaj było inaczej. Co więcej, kierowcy jadący po północnej obwodnicy Krakowa na węźle Mistrzewice zobaczą rozjazd na S7 do Warszawy oraz na S7 do Hyżnego i DK79 do Sandomierza, ale nie zobaczą żadnego drogowskazu na Kraków, Nowa Huta ani Kraków Wschód. Jeśli jadąc po obwodnicy Krakowa chcemy po prostu pozostać na tej obwodnicy, to którą z łącznic na węźle powinniśmy wybrać? Tego na znakach się niestety nie dowiemy. Treść znaków na pozostałych węzłach również zawiera dyskusyjne informacje o miejscowościach. Na węźle Modlnica jako kierunek dla DK94 wskazany jest Bytom, który nie jest istotnym punktem docelowym ani tranzytowym dla kierowców znajdujących się koło Krakowa. Co więcej, DK94 nie jest nawet najszybszą trasą z Krakowa do Bytomia. Zamiast niego należałoby wskazać Olkusz jako najbliższe miasto powiatowe, istotny punkt orientacyjny dla kierowców jadących z Krakowa w kierunku Zagłębia, usytuowany na końcu tzw. trasy olkuskiej. Na węźle Węgrzce jako główny kierunek zjazdowy wskazany jest Miechów, czyli miasto, gdzie formalnie kończy się droga wojewódzka 772. Tyle, że kierowcy chcący jechać do Miechowa powinni pojechać tutaj prosto na wschód po S52 i dalej po S7, a nie zjeżdżać na tym węźle. Z kolei węzeł Batowice zaskakuje kierowców informacją o małej wsi Prusy. Nawet jeżeli ktoś jedzie właśnie do Prus, to na tym węźle powinien jechać prosto, a nie skręcać w zjazd. W zamian należałoby umieścić większe Raciborowice albo Batowice, które leżą bezpośrednio koło węzła. Podsumowując, na nowym odcinku S52 znajduje się 5 węzłów i na 4 spośród nich oznakowanie jednego lub więcej kierunków wprowadza w błąd, ponieważ kierowcy jadący do wskazanej miejscowości powinni na węźle wybrać inną trasę niż ta, którą pokazuje im znak. Najważniejszym z tych błędów jest oczywiście Bielsko-Biała, jednak wszystkie te znaki mogą powodować niebezpieczne sytuacje, kiedy zaskoczeni kierowcy będą zmieniać pasy w ostatniej chwili.
Jak potem możemy się dziwić, że polscy kierowcy ślepo ufają nawigacjom, ignorując znaki, skoro na 4 z 5 nowych węzłów tworzymy taką sytuację, że kierowca jadący do miasta X zobaczy na nawigacji, że należy jechać prosto, a na znaku zobaczy, że do miasta X należy jechać w prawo. I w każdym z tych przypadków to nawigacja będzie wskazywała poprawnie, a znak błędnie. Należałoby również rozważyć zmianę nazw węzłów tak, by zawierały one słowo Kraków, np. Kraków-Modlnica czy Kraków-Zielonki. Dodatkowo nie może być tak, że 2 sąsiednie węzły nazywają się Modlnica i Modlniczka, bo zdecydowanie zbyt łatwo jest je kierowcom pomylić. Węzeł Modlniczka powinien zmienić nazwę np. na Kraków-Zabierzów. Kończąc temat oznakowania, należy pozytywnie odnotować wskazywanie kierunków do dzielnic Krakowa, choć wydaje się, że można było je uzupełnić też o nazwy ważnych krakowskich ulic, jak ulica Jasnogórska czy Aleja 29 listopada. Często bowiem nazwa ulicy jest bardziej precyzyjnym punktem orientacyjnym niż tylko nazwa dzielnicy. Niemniej plus za wskazanie kierunków do dzielnic Krakowa, drugiego największego miasta w Polsce. Dziękuję za uwagę. Film tradycyjnie pomógł mi wykonać Krzysztof Kleiner oraz tym razem Paweł Duwal. Materiały filmowe natomiast, które widzieliście, pochodzą z kanału na YouTubie Kraków z nieba. Polecam oglądać. Wszystkiego dobrego na święta. Pozdrawiam, Radek.